Cześć! Na tym kanale Sunset Talks lubimy zaglądać, że tak powiem, pod pierzynę. Tam, gdzie rzeczy są trochę niewygodne, trochę śmieszne i bardzo ludzkie. Witaj w 4. odcinku Archiwum Emocji. Dzisiaj obgadamy słonia w salonie. Ale nie takiego zwykłego szarego słonia. Nasz słoń nosi dres od Balenciagi, pachnie perfumami za pół pensji i udaje, że ma wszystko pod kontrolą, mimo że właśnie rozdeptał porcelanę. Ten odcinek jest o tym, dlaczego tak bardzo lubimy udawać, że mamy wszystko pod kontrolą. I dlaczego natura wyposażyła nas w wstyd, w tą dziwną emocję, która sprawia, że zaczynamy się rozwijać dopiero wtedy, gdy ktoś nas przyłapie w stanie psychicznym, bez makijażu i skarpetek. Czym właściwie jest nasza obsesja na punkcie wizerunku? Dlaczego spędzamy godziny dobierając ubranie, które ma krzyczeć, że jesteśmy kompetentnym dorosłym? Podczas gdy w środku czujemy się jak 3 szopy pracze w prochowcu walczące o resztki pizzy. Proszę, nie obrażaj szopów. One przynajmniej mają plan. Wy, ludzie, macie tylko lęki i karty kredytowe. Dzięki, Jinx! Trafiłeś w sedno. Ale nie będę dziś mówić o szmatach, to nie ten kanał. Użyję ich tylko jako przenośni, ponieważ inteligencja emocjonalna działa dokładnie tak samo. Dziś spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy ta obsesja na punkcie emocjonalnego opanowania i trzymania fasonu to wymóg naszej kultury, czy może rozpaczliwy sposób, żeby ukryć fakt, że w środku większość z nas czuje się jak otwarta szuflada pełna losowych emocji. Spójrzmy prawdzie w oczy. Inteligencja emocjonalna często działa tak samo jak elegancka garderoba dla naszej psychologicznej nagości. Pomaga przykryć nieład. To narzędzie, które uczy nas, jak mówić wszystko w porządku, wspaniały projekt, kiedy w środku twój wewnętrzny głos brzmi jak dialog z brutalnego filmu akcji. Uczy, jak wyglądać stabilnie na zewnątrz, nawet jeśli twoje fundamenty chwieją się jak wieża z klocków w 20 rundzie gry. Czyli ta wasza inteligencja to po prostu dobrze skrojona marynarka narzucona na gołe, trzęsące się lęki. Ładne opakowanie na ten sam stary bałagan. Dokładnie tak. Ale jest różnica. W przeciwieństwie do twojej szafy pełnej impulsywnych zakupów, prawdziwa inteligencja emocjonalna służy celowi wykraczającemu poza wyglądanie przyzwoicie na modnym, późnym śniadaniu, gdzie wszyscy udają, że jajka za 70 zł to normalny wydatek. To nie tylko wygląd, to narzędzie przetrwania, to system, który pozwala ci nie zostać zwolnionym z pracy, kiedy przełożony po raz 5 zmienia wytyczne. Dzięki nim nie płacisz za wizyty u psychoterapeuty tyle, co za nowy samochód. Dość niewygodna prawda o inteligencji emocjonalnej jest taka, że większość z nas błąka się przez życie jak pijani turyści w Muzeum Ming. Tratujemy bezcenne eksponaty uczuć, wywracamy wazony relacji, a potem jeszcze mamy czelność pytać przewodnika, dlaczego tu wszędzie wiszą tabliczki nie dotykać. Brakuje nam umiejętności samokontroli nie dlatego, że jesteśmy fundamentalnie zepsuci, choć po 3. kieliszku wina i scrollowaniu byłych na Facebooku z pewnością tak się czujemy, ale dlatego, że te konkretne zdolności po prostu nie są fabrycznie zainstalowane w naszym psychologicznym systemie operacyjnym. Brakuje nam samokontroli, bo nikt nas tego nie nauczył. Oczywiście, że nie. Wy rodzicie się jako czyste karty, które natychmiast są zapisywane urazami waszych rodziców. My, koty, rodzimy się z pełnym pakietem oprogramowania. Ignorancja poziom mistrzowski, manipulacja czułością i tryb drapieżnika. Dokładnie. U ludzi inteligencja emocjonalna to nie jest ustawienie domyślne. To płatne ulepszenie. Dodatek, na który większości nie stać. Oczekiwanie, że człowiek naturalnie będzie umiał zarządzać gniewem tylko dlatego, że ma mózg, to jest jak oczekiwanie, że każdy będzie wirtuozem skrzypiec tylko dlatego, że ma palce. Ja też mam palce, a jedyne co potrafię zagrać to nerwowy rytm na blacie biurka, gdy czekam, aż mój szef zapłaci mi zaległą wypłatę. Skoro w przeciwieństwie do kotów nie mamy tego w pakiecie startowym, musimy to zdobyć. I tu pojawia się kluczowa koncepcja. Wzorce inteligencji emocjonalnej.
I od razu zaznaczam, zapomnijcie o książkach z cytatami mędrców ze wschodu przy zachodzie słońca. Zapomnijcie o internetowych celebrytach, którzy medytują na egzotycznych wyspach i twierdzą, że ich spokój pochodzi z wdzięczności, a nie z funduszu powierniczego bogatych rodziców. Jeśli ktoś musi wrzucać do sieci zdjęcie, jak bardzo jest oazą spokoju, to znaczy, że jest jedną zgubioną ładowarką do telefonu od totalnego załamania nerwowego. Święte słowa. Prawdziwe wzorce to nie mistrzowie medytacji, to zwykli ludzie, często bardzo niepozorni. To niekoniecznie dyrektor generalny w szklanym biurze, czasem to Czarek z księgowości, ten sam, który zachowuje spokój na spotkaniach, które innych doprowadzają do łez w firmowej toalecie. Albo Ania, która potrafi przejść przez kłótnię z teściową bez nuklearnego wybuchu i bez złośliwego dobra, rób jak chcesz. Ania brzmi jak ktoś, kto przeszedł życie na poziomie dla zaawansowanych, bez możliwości zapisu gry. Szacunek. Jednym z najpotężniejszych sposobów uczenia się samokontroli jest obserwowanie ludzi, którzy są w niej dobrzy. Nie dlatego, że są idealni i unoszą się na chmurach spokoju, popijając herbatę z rumianku, ale dlatego, że mają strategię. Nikt nie jest spokojny z natury. Niektórzy opanowali techniki i ramy myślowe, które stosują z precyzją szwajcarskiego zegarmistrza. To jest ta różnica między kimś, kto wysyła wiadomość musimy pogadać, to pilne, z wykrzyknikiem 5 minut przed północą i potem wyłącza telefon, skazując odbiorcę na bezsenną noc w spirali czarnych scenariuszy. A ja mam spektakularną nowinę. Pozwól, że ja to wyjaśnię, bo on zaraz zacznie opowiadać o muchach. Chodzi o to, że te ludzkie sztuczki da się ukraść. I to legalnie. Jak darmowe próbki sera w supermarkecie. Psychologowie to polecają. Skoro mówimy o kradzieży i strategiach, musimy porozmawiać o kimś, kto ostatnio jest obsesją w naszym domu. Chłopaki oglądają maraton filmowy i teraz myślą, że są tajnymi agentami wywiadu. Mowa o 007, najsłynniejszym brytyjskim szpiegu. James Bond jest debeściakiem. Wszystko wokół płonie, śmigłowce wybuchają, a jemu nawet tętno nie drgnie. I zawsze ma styl. Emocjonalny smoking, zero chaosu. Jestem przekonany, że jest psychopatą, co w moim słowniku jest najwyższym komplementem. Musi mieć kocie pochodzenie. W punkt. Jest w nim coś z Lamparta. Koty mają rację. Agent nie jest spokojny dlatego, że nic go nie rusza. Gdyby go nic nie ruszało, to już by był martwy w pierwszej scenie. Jest spokojny, bo wie co robić, zanim go coś ruszy. Ma procedurę na każdą katastrofę. Ludzie z wysoką inteligencją emocjonalną robią to samo, tylko na mniejszą skalę. Mają myślowe procedury na wypadek szefa idioty, korka w centrum albo zatwardzenia tuż przed ważnym spotkaniem. James nigdy nie wysłałby wiadomości o treści pilne, katastrofa z 7 wykrzyknikami. On wszedłby do gabinetu szefa, spokojnie zlikwidował problem, wypił drinka i wyszedł, zanim ktokolwiek by zauważył. To jest styl. A wy? Robicie dramat, bo człowiek parzący kawę dał wam mleko krowie zamiast owsianego. Dobra, zejdźmy na ziemię. Więc jak ukraść te umiejętności szpiega? Metodologia jest tu odświeżająco prosta, co powinno ulżyć każdemu, kto ma dość skomplikowanych schematów samorozwoju, obiecujących przemianę życia w 7 dni pod warunkiem, że wstaniesz o 4 rano, wypijesz koktajl z jarmużu i będziesz medytować stojąc na jednej nodze. Po pierwsze, znajdź osobę, którą uważasz za mistrza samokontroli. Wymaga to pewnej spostrzegawczości z twojej strony. Szukaj osoby, która nie wysyła obłąkanych e-maili o 3 w nocy z tematem pilne. Która potrafi przyjąć krytykę bez najmniejszego planowania zemsty, czy popadania w kryzys egzystencjalny obejmujący pogłębioną analizę każdej decyzji życiowej od szkoły podstawowej. Ktoś, kto radzi sobie ze stresem bez nagłych wysypek na skórze i nerwowych tików. I bez kupowania kolejnych roślin, które zaniedbują na śmierć. Obserwuj uważnie. Nie daj się nabrać na jakiś strategicznie planowany profil na internecie. Prawdziwe opanowanie wychodzi, gdy kelner pomyli twoje zamówienie, a nie gdy słońce idealnie zachodzi nad morzem. Krok drugi – atak. Gdy już zidentyfikujesz swojego mistrza,
Zaproś go na kawę. Wiem, brzmi to przerażająco, wymaga odrobiny cywilnej odwagi i narażenia się na odmowę. Ale powiem wam sekret. Ludzie uwielbiają być uznawani za ekspertów. To prawda. Próżność to wasza najłatwiejsza do złamania cecha. Jasne, większość takich osób poczuje się wyróżniona, jeśli powiesz: imponuje mi, jak poradziłeś sobie z tą sytuacją na zebraniu. Chcę się tego nauczyć. Ale na litość boską przyjdź przygotowany. Nie pytaj ogólnie: no to jaki jest twój sekret? To nie jest poszukiwanie świętego grala. Pytaj o konkrety. Co dokładnie myślałeś, kiedy klient zaczął na ciebie krzyczeć, a ty nawet nie mrugnąłeś? Jaką masz procedurę w głowie, kiedy ktoś zajmuje twoje miejsce parkingowe? James by się parkingiem nawet nie przejął. On ma ważniejsze sprawy na głowie. Przemiana jest subtelna, to nie nagłe objawienie. To różnica między zjedzeniem kebaba o 3:00 w nocy na chodniku, a kolacją przy stole. Chodzi o to, żeby zobaczyć, jak działa ich umysł w sytuacjach, w których twój własny umysł zazwyczaj wyświetla, niebieski ekran błędu i prosi o ponowne uruchomienie. Pobierasz ich wzorce poznawcze, ich emocjonalne algorytmy, ich sposoby radzenia sobie z rzeczywistością, która może być okrutnie nieprzyjazna. Tryb cichy dla duszy. A w dzisiejszych aktach z działu co? Oszałamiający fakt, podany z nutą ironii godnej greckiej tragedii. Badania wykazały, że ludzie o ekstremalnie wysokiej inteligencji emocjonalnej są bardzo podatni na manipulacje i wypalenie zawodowe. Co? Jak to? Przecież mieli być jak ten super szpieg. Bo kiedy masz super czuły wykrywacz emocji innych, czujesz wszystko. Chłonisz nastroje innych jak gąbka. Jeśli nie masz silnych granic, stajesz się emocjonalnym śmietnikiem dla wszystkich dookoła. To jest właśnie problem z waszymi supermocami. Dostajecie je bez instrukcji obsługi. Wy, ludzie z wysoką empatią, jesteście jak otwarta sieć bezprzewodowa. Każdy może się podłączyć i zużywać wasz transfer danych. My, koty, mamy hasło i nikomu go nie podajemy. Podczas gdy wszyscy rozpaczliwie próbują zwiększyć swoją inteligencję emocjonalną, kupując kolejne poradniki o uważności, istnieje pewien złoty środek. Za mało inteligencji jesteś emocjonalną katastrofą na 2 nogach, słoniem w składzie porcelany, który dziwi się, że wszyscy go unikają. Jeśli masz za dużo, stajesz się profesjonalnym zwierzakiem wspierającym dla każdego narcyza w promieniu kilometra. Nie masz własnych uczuć, bo jesteś zbyt zajęty zarządzaniem cudzymi. Więc jaki jest sens tej całej inteligencji? Celem nie jest maksymalna inteligencja emocjonalna, celem jest optymalna. Taka, która pozwala ci funkcjonować w społeczeństwie, ale nie zamienia cię w wycieraczkę. Ale jest paradoks, bo oczywiście nikt nie wie, gdzie dokładnie leży ta granica. Cudownie, prawda? Witajcie w byciu człowiekiem, gdzie każde rozwiązanie jest potencjalnym nowym problemem, czekającym na ujawnienie się w najmniej odpowiednim momencie. I właśnie dlatego warto się uczyć. Nie perfekcji. Perfekcja jest nudna i podejrzana. Uczmy się lepszego stylu bycia sobą. Uczmy się zakładać ten emocjonalny frak, kiedy sytuacja tego wymaga. Ale nie bójmy się zdjąć go w domu i pobyć trochę w mentalnym dresie. Dziękuję serdecznie za spędzony ze mną czas. Ja jestem Kamila, po mojej jednej stronie jest Jinx, który właśnie ocenia moje zakończenie na 3 z minusem, 2+. Było za mało o mnie. a po drugie jest Pinokio, który chyba zasnął w połowie części o szpiegu. Oglądaliście archiwum emocji w Sunset Talks. Jeśli chcecie więcej takich dyskusji, obserwujcie kanał, zostawcie po sobie jakiś ślad. Będziemy wdzięczni za wsparcie dla naszego kanału, bo Jinx domaga się podwyżki kieszonkowego. Nasz agent byłby dumny z tego żebractwa. Pełen profesjonalizm. Do zobaczenia za tydzień przy zachodzie słońca.